Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy rozpalają wyobraźnię czytelników na całym świecie już od wielu, wielu dekad. Niezwykłe przygody Ali Baby, Sindbada oraz Aladyna, opowiadane przez Szeherezadę, żonę sułtana Szahryjara, na stałe weszły do kanonu światowej literatury. Obecnie zaś nadeszła doskonała okazja powrotu do tego magicznego świata dzięki grze Tales of the Arabian Nights w wyjątkowej, jubileuszowej edycji. Zapraszam na prezentację zawartości oraz zasad tej wyjątkowej planszówki. Historia tego tytułu rozpoczyna się już w 1985 roku, kiedy to ukazało się jego pierwsze wydanie. Gra charakteryzowała się niezwykle rozbudowaną warstwą narracyjną stanowiącą trzon rozgrywki. Od tamtej pory tytuł był wznawiany tylko raz, w 2009 roku, zaś to wydanie, które mam przed sobą, stanowi jego najnowsze wcielenie przygotowane z okazji 40. rocznicy wydania oryginału. Przy okazji też wprowadzono do gry niemało nowości. Przejdźmy zatem do tego, co znajdziemy w pudełku. Na początku oczywiście mamy instrukcję. Dokładne przedstawienie wszystkich zasad. Następnie krótką ulotkę z opisem ulepszonych komponentów, gdyż ten egzemplarz pochodzi z kampanii crowdfundingowej, jaka miała miejsce w grudniu 2024 roku. Kolejnym elementem jest plansza, prezentująca obszar Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Europy oraz północnej Afryki, z dodatkowo lakierowanymi kluczowymi miejscami. Poniżej znajdziemy 3 niewielkie wypraski z żetonami. Planszetki postaci, których mamy 6. Ali Baba, Zumurrud, Aladyn, Sindbad, Szeherezada oraz Maruf. Liczniki służące do śledzenia postępów realizacji naszych celów podczas gry. Zakładkę, o niej za chwilę, do czego będzie potrzebna. Tak zwane macierze reakcji, pozwalające odnaleźć podczas gry właściwy paragraf w księdze opowieści. A skoro o księgach mowa, dotarliśmy do tego, co stanowi trzon tej gry. Księgi, a w zasadzie ksiąg opowieści, gdyż mamy ich 2. Jako pierwsza zupełna nowość w tej edycji. Księga opowieści solowych, zawierająca blisko 1600 paragrafów, dedykowanych wyłącznie grze jednoosobowej. Poniżej zaś znajdziemy główny element tej gry. Przepięknie wydaną księgę opowieści w twardej, pozłacanej oprawie, zawierającą dokładnie 2907 paragrafów, z czego 200 zostało dodanych w tej edycji, dzięki czemu niemal każda przygoda będzie zupełnie inna.
Na samym dnie pudełka z kolei znajdziemy nieco woreczków strunowych. To jest akurat standard i bardzo dobrze, że są. Klipsy służące do złożenia wspomnianych wcześniej liczników celów. Niewielką wypraskę z żetonami do trybu solowego. 3 kosteczki. Piękne, posrebrzane, drewniane znaczniki. Akrylowe stędy naszych postaci. Oraz limitowaną tylko do tego wydania figurka Aladyna. W ostatnim segmencie znajdziemy karty. Niewielką paczkę kart spotkań z efektem holograficznym. Oraz główne talie miast, zadań, statusów, spotkań oraz skarbów, zarówno do gry wielo, jak i jednoosobowej. Tak prezentuje się zawartość pudełka z grą Tales of the Arabian Nights. Zapraszam zatem teraz na omówienie zasad gry. W grze Tales of the Arabian Nights wcielisz się w bohatera lub bohaterkę opowieści pełnej przygód i cudów, niczym te opowiadane przez Szeherezadę oczarowanemu sułtanowi. Przemierzysz wiele krain, szukając własnego przeznaczenia i fortuny, poznasz historię i wiedzę, by dzielić się nią z innymi. Czy uda Ci się wypełnić swoje przeznaczenie? Twoja opowieść właśnie się rozpoczyna. Planszę do gry należy umieścić w zasięgu wszystkich graczy. Każdy z graczy wybiera swoją postać i umieszcza przed sobą jej planszetkę, figurkę, znaczniki punktów przeznaczenia, opowieści i bogactwa, żetony pochodzenia, celu, zadań oraz wygnania. Wszystkie figurki należy następnie umieścić w Bagdadzie. Znaczniki punktów przeznaczenia oraz opowieści należy umieścić na początkowych wartościach odpowiadających im torów. Znacznik poziomu bogactwa należy umieścić na planszetce bohatera na poziomie biedny.
Karty skarbów należy potasować i umieścić zakryte w pobliżu planszy. Następnie należy potasować karty zadań i rozdać po dwie odkryte każdemu graczowi. Jedną z nich musi zachować, a drugą odrzucić. Pozostałe karty zadań umieszcza się zakryte w pobliżu planszy. Karty zadań dają graczom dodatkowe powody do podróżowania po świecie gry. Niektóre zadania wymagają odwiedzenia wielu miejsc, które oznaczamy za pomocą żetonów zadań. Aby otrzymać taki żeton, należy pozostać na jego obszarze po rozpatrzeniu tam spotkania, o ile nie określono inaczej. Co ważne, zadania nie muszą być wykonane w całości ani nawet częściowo. Po wykonaniu zadania należy całkowicie usunąć je z gry, dobrać dwie nowe karty zadań i wybrać spośród nich jedną, a drugą odrzucić. Jeśli na planszy zostały jakieś znaczniki zadań, je również należy zdjąć i rozłożyć ponownie zgodnie z wymaganiami nowego zadania. Po wyczerpaniu talii kart zadań, gracze powinni utworzyć nową talię, tasując odrzucone wcześniej karty zadań. Karty miast należy potasować i rozdać po dwie odkryte każdemu graczowi. Pozostałe umieszcza się zakryte w pobliżu planszy. Następnie gracze losują karty miejsc mocy w ilości równej ilości graczy i wtasowują je do talii spotkań. Pozostałe karty miejsc mocy nie będą brały udziału w grze. Tak przygotowaną talię umieszcza się obok planszy razem ze znacznikami czasu: wieczora, południa i poranka. Karty statusów należy posortować ze względu na typ i umieścić obok planszy razem z żetonami statusów. Każdy gracz otrzymuje licznik celu, a następnie oznacza na nim w sekrecie przed innymi, ile punktów przeznaczenia oraz opowieści będzie musiał zdobyć, by wygrać grę. Proporcje między tymi wartościami każdy gracz ustala indywidualnie, lecz w taki sposób, by suma punktów odpowiadała wartości przypisanej do ilości graczy, według następującej tabeli. Wszystkie żetony umiejętności należy posortować według typu, po czym, zaczynając od wybranego losowo pierwszego gracza, każdy wybiera po jednej umiejętności i umieszcza ją w swoim obszarze gry, kładąc srebrną stroną ku górze. Kroki te należy powtarzać, aż wszyscy gracze będą posiadać 3 różne umiejętności. Tura każdego z graczy składa się z następujących faz: przekazanie księgi opowieści graczowi po lewej stronie oraz macierzy reakcji graczowi po prawej. Sprawdzenie, czy posiadane skarby lub statusy wpłyną na obecną turę. W tej fazie można również dodawać i odejmować znaczniki statusów zgodnie z informacjami na odpowiadających kartach. Ruch bohatera, rozpatrzenie spotkania, rozpatrzenie zadań, sprawdzenie warunków zwycięstwa, zmiana pory dnia. W fazie ruchu bohater może poruszyć się o tyle pól, na ile pozwala mu jego aktualny poziom bogactwa. Większa wartość określa maksymalną liczbę pól, o jakie można się poruszyć, z kolei niższa mówi nam, o ile pól danego typu bohater może się przemieścić. Na przykład bajecznie bogaty Sindbad może poruszyć się o maksymalnie 6 pól, w tym maksymalnie o 2 drogą lądową. Umiejętność żeglarstwa pozwala przemieszczać się zawsze o co najmniej 4 pola drogą morską, niezależnie od poziomu bogactwa. Miejsca mocy to 10 sekretnych lokacji pełnych cudów, do których nie można dotrzeć w standardowy sposób. Tylko niektóre karty spotkań zapewnią możliwość ich odnalezienia. Ponadto część przygód opisanych w Księdze Opowieści zapewni graczowi możliwość wejścia do takiego miejsca. Gdy tak się stanie, należy umieścić żeton celu na wskazanym w księdze miejscu mocy.
Od tej pory gracz może poruszać się do tego miejsca według standardowych zasad, ignorując wskazania strzałki. Jeśli gracz skorzysta z możliwości wejścia do miejsca mocy, jego ruch natychmiast się kończy, należy usunąć z planszy znacznik celu oraz rozpatrzeć paragraf o wskazanym numerze. Jeśli w wyniku rozpatrzenia efektu jakiegokolwiek spotkania znacznik celu gracza zostanie przeniesiony gdziekolwiek indziej, traci on możliwość dotarcia do wcześniej zajmowanego miejsca mocy. Jeśli gracz zostanie poinstruowany, by przenieść się bezpośrednio do miejsca mocy, musi to zrobić natychmiast, bez względu na dystans i od razu rozpatrzeć tam spotkanie. Gdy tylko gracz rozpatrzy spotkanie w miejscu mocy, natychmiast przenosi swojego bohatera w miejsce wskazane strzałką. Nie można zakończyć swojej tury w miejscu mocy. Po zakończeniu fazy ruchu gracz przechodzi do fazy spotkań, w której, o ile nie zaznaczono inaczej, dobiera i rozpatruje wierzchnią kartę stali spotkań. Jeśli spotkanie da graczowi możliwość wykonania darmowego ruchu, nie rozpatruje on już kolejnego spotkania w miejscu docelowym, chyba że jest to miejsce mocy. Spotkanie uznaje się za zakończone sukcesem, jeśli gracz zakończy swoją turę w tym samym miejscu, chyba że zostanie zagubiony, uwięziony lub martwy. W grze istnieją 3 rodzaje kart spotkań: miejsca mocy, tereny oraz postacie. Karty miejsc mocy prowadzą bezpośrednio do wskazanego paragrafu. Po ich rozpatrzeniu są usuwane z gry. Po dobraniu karty terenu należy określić, na jakim rodzaju terenu aktualnie znajduje się postać gracza, a następnie przejść do paragrafu wskazanego przy tym samym symbolu na karcie. Jeśli jest to litera N, gracz napotyka dokładnie to, co przedstawia karta. Przechodzi zatem od razu do macierzy reakcji N, rozpatruje spotkanie oraz odrzuca kartę. W przeciwnym wypadku gracz po rozpatrzeniu spotkania może odrzucić kartę lub ją zachować. Jeśli ją zachowa oraz w którejkolwiek z kolejnych tur znajdzie się na obszarze oznaczonym literą N, może odrzucić posiadaną kartę zamiast dobierania nowej i rozpatrzeć ją zgodnie z macierzą reakcji N. Karty spotkań postaci należy rozpatrzeć w oparciu o aktualną porę dnia wskazywaną przez znacznik umieszczony obok talii spotkań, po czym odrzucić na stos odrzuconych kart spotkań. Karty miast zapewniają możliwość zdobycia specjalnych nagród, o ile graczowi uda się do nich dotrzeć w swojej fazie ruchu. Karty pasujące do aktualnie zajmowanego pola można zagrywać w fazie spotkań zamiast dobierania karty stali. Po zagraniu należy rzucić kością, by określić, jaką nagrodę udało się zdobyć. Jeśli nagrodą będzie spotkanie, należy je rozpatrzeć według standardowych reguł, a następnie odrzucić kartę. W przeciwnym razie, po odebraniu nagrody, przejść do paragrafu wskazanego na dole karty oraz po jego rozpatrzeniu odrzucić kartę. W miejsce odrzuconej karty miasta zawsze dobiera się nową. Jeśli talia się wyczerpie, należy przetasować stos odrzuconych kart miasta. Pierwszym krokiem rozpatrywania standardowych spotkań jest odnalezienie w księdze opowieści wskazanego na karcie paragrafu. Z reguły zawierać on będzie 12 wpisów. Następnie gracz rzuca jedną kością i dodaje do wyniku wartość nadrukowaną na zajmowanym obecnie polu oraz 1 lub 2 w zależności od tego, ile punktów przeznaczenia aktualnie posiada. Uzyskana wartość określa, co lub kto spotkało bohatera oraz której macierzy reakcji może użyć. W kolejnym kroku gracz wybiera, jak zachowa się we wskazanej sytuacji. Odnajduje w kolumnie po lewej przymiotnik opisujący to, co go spotkało oraz numer paragrafu przypisany do obu wybranych opcji. Następnie rzuca białą kością przeznaczenia i rozpatruje wynik w następujący sposób. Minus odejmuje 1 od wskazanego wcześniej numeru paragrafu,
Plus dodaje 1, zaś pusta ścianka go nie zmienia. Po rozpatrzeniu rzutu gracz odczytuje paragraf o uzyskanym w ten sposób numerze. Po odczytaniu i rozpatrzeniu paragrafu gracz otrzymuje wszystkie wyszczególnione w nawiasach nagrody: punkty przeznaczenia, historii i bogactwa, umiejętności, statusy, skarby oraz inne wyszczególnione działania, jak na przykład przeniesienie do innej lokacji. Niektóre z nagród mogą być jednorazowe lub obowiązywać tylko przez jedną turę. Ponadto zdobycie odpowiednio wysokiej ilości punktów historii oraz przeznaczenia zapewni graczowi dodatkowe bonusy: jednorazowy wzrost zamożności oraz nową umiejętność lub też stały bonus do wyniku rzutu kością podczas rozpatrywania spotkania. Od początku gry wszystkie posiadane i nowo zdobywane umiejętności są na poziomie talentu, co oznaczamy srebrną stroną żetonu. Jeśli gracz zwiększy poziom danej umiejętności lub zdobędzie ją ponownie, osiąga ona poziom mistrzowski, o czym świadczy złota strona żetonu. Po odczytaniu pierwszej części paragrafu gracz może zdecydować, czy i ewentualnie której umiejętności chce użyć do zakończenia spotkania. Jeśli gracz posiada jakąkolwiek umiejętność oznaczoną jako obowiązkowa, musi użyć tego rozwiązania. Mistrzowskie umiejętności zapewniają większą kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Jeśli w którymkolwiek z 3 paragrafów przypisanych do danego spotkania istnieje możliwość użycia umiejętności, którą gracz rozwinął do poziomu mistrzowskiego, może on pominąć rzut kością przeznaczenia i od razu przejść do paragrafu przypisanego tej umiejętności. Niektóre spotkania mogą spowodować utratę umiejętności. W takiej sytuacji należy odwrócić żeton na stronę srebrną lub zwrócić go do banku umiejętności. Jeśli utratę spowodowało nabycie określonego statusu, należy umieścić ten żeton poniżej karty statusu. Takie straty są tymczasowe i trwają do momentu pozbycia się statusu. Statusy zdobywa się, gdy coś niezwykłego przydarzy się postaci gracza. Ich efekty należy rozpatrzeć natychmiast po otrzymaniu. Niektóre z nich mogą być zdjęte dopiero po spełnieniu określonych warunków, których postęp oznacza się za pomocą znaczników statusów. Poziom zamożności nigdy nie może przekroczyć bajecznego poziomu. Jeśli gracz jest bogaty niczym książę i posiada dowolny skarb, przy następnym zwiększeniu poziomu staje się bajecznie bogaty. Jeśli jednak straci ten skarb, zamożność również natychmiast spada o 1 poziom. Nigdy jednak nie może ona spaść poniżej poziomu żebraka. Skarby zapewniają potężne korzyści podczas gry, dopóki są w posiadaniu gracza. Dowolny skarb pobiera się z wierzchu talii skarbów. Jeśli jednak nagroda mówi o konkretnym przedmiocie, należy go odnaleźć w talii, po czym ją przetasować lub stosie odrzuconych kart skarbów. Jeśli gracz zostanie nagrodzony skarbem należącym już do kogoś innego, jego dotychczasowy właściciel musi go oddać nowemu. Po wyczerpaniu talii skarbów należy utworzyć nową, tasując stos kart odrzuconych. Skarby mogą być sprzedawane za każdym razem, gdy gracz zakończy swoją turę w mieście po rozpatrzeniu spotkania lub karty miasta. Sprzedany skarb należy odrzucić na stos odrzuconych kart skarbów oraz zwiększyć swój poziom bogactwa o wartość nadrukowaną w górnej części karty, uwzględniając limit umieszczony na dole karty. W sytuacji, gdy postać gracza polegnie podczas swoich przygód, należy przenieść ją do Bagdadu, usunąć z planszy znaczniki pochodzenia, zadań i celów, zredukować zamożność do poziomu biedny i usunąć wszystkie statusy oraz skarby. Postać zachowuje jednak swoje umiejętności oraz punkty opowieści i przeznaczenia. By wygrać grę, należy nie tylko zdobyć określoną na początku gry ilość punktów opowieści i przeznaczenia, ale również wrócić do Bagdadu i pozostać tam po rozpatrzeniu spotkania.
Po zadeklarowaniu przez gracza spełnienia warunków zwycięstwa, wszyscy pozostali będą mieli jeszcze jedną turę na dotarcie do Bagdadu, po czym gra dobiegnie końca. W przypadku remisu o zwycięstwie decyduje większa ilość statusów, a następnie umiejętności. Rozgrywka solowa w Tales of the Arabian Nights wygląda bardzo podobnie do standardowej gry z następującymi wyjątkami. Nie używa się liczników celu. Warunkiem zwycięstwa jest wypełnienie zadania. Do talii spotkań należy wtasować 2 losowe karty miejsc mocy. Znaczniki kamieni milowych umieszcza się w pobliżu planszetki gracza. Na początku gry gracz losuje lub wybiera kartę zadania solowego i umieszcza swoją postać na wskazanej przez nią lokacji. Znacznik punktów zadań należy umieścić na początku toru przeznaczenia oraz przejść do wskazanego na karcie zadania paragrafu początkowego. Każda historia w Tales of the Arabian Nights podzielona jest na rozdziały i używa tzw. kamieni milowych do śledzenia postępów gracza. Kolejne paragrafy będą wskazywać miejsca, gdzie należy je umieścić. Po dotarciu do znacznika nie rozpatruje się karty spotkania, lecz paragraf przypisany temu konkretnemu kamieniowi milowemu historii, po czym usuwa się go z gry. Pośród wielu nowych skarbów i statusów znajdą się również takie powiązane bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Ich nazwy są zawsze podkreślone. Co ważne, nie można ich utracić inaczej, jak tylko poprzez dotarcie do odpowiednich paragrafów w Księdze Opowieści. Wszystkie pozostałe efekty nakazujące utracić taki skarb lub status należy zignorować. Na końcu zadania ilość zdobytych punktów oraz powiązanych z nim skarbów i statusów określi, jak dobrze udało nam się sprostać wyzwaniu. Zadanie kończy się porażką, jeśli doprowadzimy do śmierci naszej postaci. Rozpatrując spotkanie, zawsze możemy dobrać 2 karty i wybrać tę, z którą chcemy się skonfrontować, a drugą odrzucić. Jeśli jakąś decyzję ma podjąć inny gracz, musimy zrobić to sami kosztem 1 punktu przeznaczenia lub historii. Podobnie w przypadku, gdy zapomnimy zastosować efekt posiadanego statusu. Wtedy również powinniśmy utracić jedną ze wskazanych wartości. Gdy gra każe nam zabrać kartę innemu graczowi, dociągamy ją z talii. Posiadając mistrzowskie umiejętności, możemy ignorować paragrafy oznaczone jako obowiązkowe w podstawowej Księdze Opowieści. Dzięki za obejrzenie i jeśli chcielibyście wyruszyć wspólnie ze mną na pełną niesamowitych przygód wyprawę w świecie 1001 Nocy, zachęcam do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w filmie prezentującym pełną rozgrywkę solową w Tales of the Arabian Nights. Cześć!